Cześć, witam wszystkich ponownie. Tym razem chciałbym Wam polecić wiertarkę firmy Metabo. Jest to model PowerMax BS 10,8V. A dlaczego chcę ją polecić? Dlatego, że zakupiona została 27 stycznia 2016 roku i nadal działa. Może akumulatory już nie trzymają tak mocno jak nowe, ale jakby nie patrzeć, 27 stycznia będzie to 9 lat. Nie wiem, czy tu będzie widać w przybliżeniu rok produkcji 2014. Jest to naprawdę bardzo dobry model, polecany, znaczy ulubiony, jeden z ulubionych chyba stolarzy, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja go strasznie lubię, bo jest malutka, ma tak samo odkręcaną główkę, fakt, że ja nigdy jej nie odkręcałem. Są tutaj w zestawie najczęściej, albo można same body kupić. W zestawie są najczęściej 2-amperowe akumulatory, które naprawdę bardzo dobrze trzymają. Jakby nie patrzeć, zostawiacie nawet wkrętarkę na pół roku, idziecie, macie naładowane akumulatory cały czas. Nie ma czegoś takiego, że trzeba ładować od nowa. Nadal trzymają. Może kręcą minimalnie, jakby były słabsze. Takie mam wrażenie. Ale uważam, że naprawdę firmy Metabo ta wkrętarka się udała. I chciałem Wam pokazać, że nawet 9-letnia wkrętarka, która jeszcze działa, bez problemu kręci 5 cm wkręty. Na pierwszym biegu ma 360 obrotów. Na drugim biegu jest 1400 obrotów. Z tego co wiem, wkrętarka ta 12V chyba ma 1500, ale ma tyle samo newtonometrów jak ta. Bo ta ma na pierwszym biegu, z tego co pamiętam, ma 34 nanometry. Tam na drugim biegu ma 17 newtonometrów. I zdarza się, że jak nieraz widzę, biorę do ręki inne wkrętarki, to zdarza się, że 18V wkrętarki potrafią mieć niewiele więcej, a zdarza się, że nawet mniej niż ta mała Metabo. Co tu mogę powiedzieć? Może nie jest to wkrętarka do kręcenia wkrętów 10 cm, ale do 5-7 cm żaden problem z odkręcaniem czy przykręcaniem. Fakt, że mam wrażenie, że jak były mocniejsze akumulatory, to znaczy jak ona od nowości, jak była nowa, to bez problemu kręciłem spokojnie 8 czy tam 9 centymetrowe wkręty, ale nie oszukujmy się, to nie jest wkrętarka przeznaczona do kręcenia dużych ciesielskich wkrętów. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć na temat tej wkrętarki? Nie będę Wam tutaj specyfikacji opisywał, bo można sobie spokojnie w internecie zobaczyć. Wiertło do 10. No fakt, że jak macie toczoną końcówkę wiertła, możecie wiadomo włożyć większe, no ale nie polecam większego, bo to nie te gabaryty wkrętarki. Co tu jeszcze można powiedzieć? W tej chwili tą wkrętarkę, z tego co tak z grubsza patrzyłem, można kupić jeszcze za 300 parę złotych. Jak ktoś w stolarce siedzi, ja na przykład siedzę dużo też w ślusarce, to tak samo jej używam bez problemu. Fakt, że wiadomo, że jak trzeba mocniej przycisnąć, no to lepsza wkrętarka jest dużo mocniejsza. No i mam do tego inną wkrętarkę. Ale spokojnie mogę polecić. Nie wiem, czy ona jest jeszcze produkowana przez firmę Metabo, ale na pewno można jeszcze ją kupić. Można jeszcze zerknąć na tą 12V, bo prawdopodobnie ona będzie
minimalnie mocniejsza, tak mi się wydaje, chociaż tonometry, z tego co wiem, to ma te same. No i to chyba byłoby wszystko, no. 9 lat i chodzi. Także polecam, dopóki są jeszcze w sprzedaży, bo ja już widziałem za 300 parę złotych z kompletem 2 akumulatorów, a 12 chyba woltowa trochę drożej, nie wiem, może ponad 400 zł, także dziękuję ślicznie za uwagę, może film się podobał.